wspomniałem o tym związku bądź nie ścisłym z kinem moralnego niepokoju. Ten film, gdyby tak stricte brać pod uwagę nazwę tego nurtu, to właśnie Ćma świetnie by do tej nazwy kino moralnego niepokoju pasowała. Zaczyna się, Państwo zobaczycie, od Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, od piosenki zrobionej w duchu Piwnicy pod Baranami, której jednym z kompozytorów jest Jan Kanty Pawluszkiewicz. Jest nadal, był przede wszystkim jeszcze wtedy, za życia Piotra Skrzyneckiego, więc to jest piosenka do słynnego monologu Kordiana nad Mont Blanc. Więc i to takie rozedrganie tego filmu, taka panująca w nim, na wszelki wypadek się obejrzy, że coś nie spadło, hipnotyczna atmosfera, właśnie dobrze przystaje do nazwy, która była taka eufemistyczna, prawda? Bo te filmy miały polityczną przede wszystkim wymowę. Zresztą bardzo dobrze, że z okazji zajęć Akademii Filmu Polskiego przypomniana jest osoba reżysera Tomasza Zygadło, jednego ze współtwórców tego nurtu kina moralnego niepokoju. On się wydawał takim cudownym dzieckiem, pieszczochiem losu. Wszystko mu wychodziło. Jeszcze jako student szkoły filmowej dostał Złotego Smoka na krakowskim festiwalu filmowym w 1971 roku za film Szkoła Podstawowa. Bardzo wcześnie tak błyskotliwie zadebiutował. No, jakoś nie odnalazł się w tym kinie polskim po 1989 roku, prawda? Nie spełniła się ta jego twórczość tak, jak można było oczekiwać. No, nie zawsze wszystko może się, nie zawsze te drogi życiowe tak prosto prowadzą do sukcesu, ale był bardzo ciekawym artystą. To był jego drugi film fabularny. Debiut jego nosił tytuł Rebus i był taki jednym z tych pierwszych typowych filmów kina moralnego niepokoju. Ćma jest właśnie ten jego drugi film, to tak się mówi, że reżysera sprawdza się po drugim filmie, bardzo dobrze świadczy, myślę, o jego możliwościach, kwalifikacjach, zainteresowaniach, warsztacie. On był jednym z tych autorów, którzy bardzo przeżyli stan wojenny, tak zboczył. Odwet i taki film, taki paradokument o Piotrze Skrzyneckim, świetnie oddający klimat stanu wojennego, Przewodnik, to zaczęły tę jego twórczość po stanie wojennym, która już potem weszła w fazę zmierzchu. Myślę, że chociaż trochę świetnych przedstawień zrobił telewizyjnych, Dom nad rzeką Moskwą, adaptacja rosyjskiej prozy. Ćma jest, myślę, jego najlepszym filmem, wartym przypomnienia. Jeszcze wrócę do tych związków z dominującym nurtem swojego czasu. Co w tej Ćmie jest z kina moralnego niepokoju? Na pewno jest taki motyw tam stale się powtarzającym pewnej paralelności między życiem zawodowym bohatera a życiem osobistym. Jak życie zawodowe wchodzi w taką niebezpieczną fazę kryzysu, to i życie osobiste się pogrąża. Tutaj mamy ten bardzo czysty przykład tej współzależności. Im bardziej bohater nasiąka jakby czymś z zewnątrz, ludzkimi dramatami, taką podwójnością życia PRL-u, niejasnością, fałszem, nasiąka jako dziennikarz radiowy. To jest ciekawy zresztą w ogóle motyw tego studia radiowego, pracy głównego bohatera. Jeszcze może na chwilkę do tego w kieszeni mam zegarek, muszę patrzeć. No, do tego wrócę, bo radio odegrało szczególną rolę w późnej fazie PRL-u, zwłaszcza w ogóle w latach 70., w dekadzie Gierka. Stało się popularne, zaczęło takie rozmaite formy interaktywne współpracy ze słuchaczami, kontaktu. I ten film to pokazuje, między innymi, rejestruje jakby ten
ten moment. Bohater jest dziennikarzem radiowym, pracującym w nocy, w takiej audycji, która właśnie jest zainaugurowana. To swoją drogą dobrze oddaje czas, ale on nasiąka tym, co do niego dochodzi i im bardziej tak się dzieje, tym bardziej jeszcze jego niesłychanie takie pogmatwane, niezorganizowane, źle pokierowane życie osobiste komplikuje się także. Więc to jest typowe dla kina moralnego niepokoju. Także taki motyw, że ci bohaterowie, którzy mają kłopoty w pracy, mają zawsze jakiegoś poplecznika, pomocnika, jakiegoś zwierzchnika, na którego liczą, który ich trochę zawodzi, trochę im pomaga. I tu jest taka absolutnie typowa, jeden z leitmotivów kina moralnego niepokoju, taka scena pijacka, gdzie mężczyźni rozmawiają z sobą przy wódce, mówią sobie wreszcie szczerze do końca, odreagowują wszystkie stresy i nieszczęścia życia codziennego. W każdym z tych filmów jest taka scena. W Bez znieczulenia u Wajdy ona jest nawet tak rozdzielona, bo Zapasiewicz rozmawia z Wilhelmim właśnie. Wilhelmim tutaj jest, tam był w odwrotnej roli, gra jakby Józefa Teichmę, a Zapasiewicz potem upija się ze studentami dziennikarstwa. W Kung Fu jest taka scena pijacka Janusza Kijowskiego, Franceskiego z Kamasem z kolei. A tu jest scena właśnie Wilhelmiego z Trelą, który też pracuje w radiu, jest jakimś tam dostojnikiem w tym gdańskim radiu. Swoją drogą wspomniałem o klimacie czasu, że ten film świetnie oddaje ten klimat. Jest coś takiego ciekawie proroczego, że to się dzieje w Gdańsku. Nawet jest taka scena w przejściu podziemnym, to jest kilkaset metrów od stoczni gdańskiej. Zdjęcia były kręcone wiosną 80 roku, więc ten klimat takiego, że coś się musi zdarzyć, że coś się musi stać, często tak przenikał do tych filmów. Był też taki film Pokój z widokiem na morze Janusza Zalskiego, też akcja działa się w Gdańsku, też widać było te stocznie, też działo się w tym samym czasie, więc te wydarzenia jakby korelowały, wchodziły w wydarzenia filmowe, wchodziły w taki kontakt osmotyczny z obrazem rzeczywistości. Ale co z kolei oddala ten film od tego nurtu jest, co sprawia, że on się nie mieści w granicach tego nurtu, nie jest typowym reprezentantem kanonu. W tamtych filmach kina moralnego niepokoju był taki wyraźny, one miały taki charakter egzemplarycznego doświadczenia 30-latka, który zmieniał się pod wpływem wydarzeń, zdobywał nową taką samą świadomość i ten przyrost świadomości bohatera był równocześnie zyskiem widza. Prawda? Tak jak Filip Mosz w Amatorze był zupełnie kim innym, mądrzejszym niewątpliwie na początku niż na końcu filmu, czy grany przez Sztura, czy Krzysztof grany przez Tadeusza Huka w aktorach prowincjonalnych. Też oni się kompletnie zmieniali, oni byli dojrzalsi. Nie zawsze widz miał pewność, że wyciągną wnioski dla swojego życia z tej dojrzałości, ale w każdym razie był jakiś przyrost wiedzy. W Ćmie tego nie ma. Ten bohater, jaki jest, taki będzie, jakoś się pogrąża w tej takiej dziwnej mazi życia, o czym przypomina zresztą tytuł metaforyczny, piękny, Ćma. W tej chwili zdaję sobie sprawę, że jest na sali pani Kowanowska, która jest związana z najpiękniejszą sceną, z ćmą, jakby taką metaforyczną w Weselu, gdzie jej Rachela krąży zresztą za tekstem Wyspiańskiego, który sugeruje te paralele. W filmie pod tytułem Ćma mamy coś podobnego. Ten bohater krąży koło, jest przyciągany, dziennikarz radiowy, jest przyciągany przez mikrofon, przy którym pali się lampka wtedy, kiedy zgłasza się jakiś słuchacz, czy kiedy on podejmuje dialog, wysłuchuje tych ludzi, którzy o 2, 3 w nocy dzwonią do niego ze swoimi dramatami. Więc to jest z jednej strony to, oczywiście, to takie zadanie odbiorcze dla widza, ale jest też drugie znaczenie tego tytułu, które przypomina właśnie Trela w tej scenie pijackiej. Ćma, mówi
patrząc w noc gdzieś tam. Takie staropolskie znaczenie. Ćma, ciemność. I to jest ta ciemna strona życia, nieznana, która coraz bardziej w tej późnej fazie epoki Gierka dochodziła do głosu i ten film to odsłania. To jest właśnie ta perelowska ciemność, która no, odzywa się. Ten film był blisko takiego rzeczywistego spełnienia. On mógł być filmem wybitnym, gdyby pierwsze 45, gdyby on do końca utrzymał ten poziom napięcia, który był w ciągu pierwszych 45 minut. Potem to oczywiście nie będę zdradzał zakończenia, ale ono jest takie feliniowskie, takie z wyobraźni, fantasmagoryczne, trochę ironiczne. Może nie można było tego bardziej dramatycznie wtedy zamknąć.